Tarnowie, tak jak w ponad 150 polskich miastach, można wybrać się do McDonalda. W całym kraju istnieje ponad 400 takich lokali, ale jeden z nich zbudowano właśnie w tym mieście na rogu ulicy Szkotnik i Szujskiego. Jego bryła pewnie przez niewielu jest traktowana jak coś cennego architektonicznie. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy od momentu otwarcia nad Wisłą pierwszego lokalu minęło prawie 30 lat, a konsumentom pierwszych Happy Mealów siwizna zdążyła już solidnie przyprószyć skronie. Mimo sporej powszechności, to jednak specyficzna architektura sieci i jej obowiązkowe złote łuki, które widać z kilometrów, bardzo mocno definiują tą część miasta. Może właśnie dlatego warto się zastanowić, skąd się wzięły tak niezwykle rozpoznawalne kształty. Pierwsze lokale McDonalda z lat 40. i 50. zupełnie nie przypominały tych współczesnych. Były jak na owe czasy niebywale futurystyczne, ekstrawaganckie i dynamiczne. Styl pierwszych maków historycy sztuki nazywają dziś Googie Architecture i chyba najłatwiej można go skojarzyć z architekturą z serialu animowanego Jetsonowie. Jednak moda, również w architekturze, zmieniała się nieuchronnie, a do tego fast food zza oceanu planował podbijać inne kontynenty. Ekspresyjny modernizm, który świetnie się sprawdzał przy amerykańskiej autostradzie, był niezbyt uniwersalny do zaadaptowania w jakimś przypadkowym europejskim mieście. W związku z tym w 1969 roku w Matteson na przedmieściach Chicago powstała pierwsza wersja McDonalda zrywająca z krzykliwą architekturą minionych dekad. Znakiem rozpoznawczym nowej odsłony był tzw. mansard roof design, niewielki łamany daszek obiegający budynek dookoła oraz towarzyszące mu imitacje naturalnych materiałów. McDonald miał się wiązać już nie tylko z dynamiką, nowoczesnością i kupowaniem jedzenia przez okienko wprost z różowego Cadillaca. Od tej pory chciał się kojarzyć z rodzinnym ciepłem, placem zabaw i szczęśliwym dzieciństwem. Miał być wpasowującym się w każdą ulicę na świecie dobrym znajomym z sąsiedztwa. Ale architektura McDonalda zmienia się w dalszym ciągu. Nowe lokale rezygnują z rodzinnego klimatu i małomiasteczkowego daszku na rzecz form prostokątnych i prostopadłościennych w bielach, beżach i szarościach. Niektórzy twierdzą nawet, że gdyby budynki miały być ludźmi, to te stare McDonaldy byłyby szeroko uśmiechniętymi dzieciakami wcinającymi frytki, podczas gdy te nowe raczej zmęczonym życiem 30-latkiem w ubraniach z sieciówki. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że chociaż McDonald jest w Polsce tylko 30 lat, to jego kształty ze skrzyżowania ulic Szkotnik i Szujskiego są całkiem tradycjonalistyczne i konserwatywne.